Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy szybkie ciasto, takie bez pieczenia. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Tutaj mam blaszkę 24 cm na 24 cm wyłożone herbatnikami. Herbatników jest 10, no i tutaj 10-12. Nie będę mówić gramatury, dlatego że różne herbatniki są różnej grubości, więc chodzi tutaj o ilość. Mam już wyłożoną papierem do pieczenia, herbatniki są wyłożone i na razie odstawiam, bo zajmiemy się czymś, co będzie musiało nam wystygnąć. 850 ml mleka wlewamy, ale nie wszystko. 1/3 z tego mleka zostawiamy tutaj i dodajemy tutaj 3 budynie bez cukru. Każdy budyń ma 40 gramów. 3 budynie bez cukru, każdy budyń ma 40 gramów. To będziemy. Tak, do tego dodamy 1 płaską łyżeczkę mąki pszennej. Płaską łyżkę mąki pszennej. Tak. Do naszego mleka, już Was przestawię, żebyście widzieli, do naszego mleka dodam 2 łyżeczki cukru wanilinowy. Jak macie z wanilią, może być z wanilią 2 łyżeczki. O. I słodzimy tyle. Rozsypał budyń, widzę. O. I słodzimy tyle, ile lubimy. Ja myślę, że dam 5 łyżek stołowych, ale mówię, to każdy słodzi według uznania. 2, 3, 4 płaskie łyżeczki, 5 i wystarczy. Zapalamy gaz. Tak. Tutaj musimy rozmieszać. Budyń jest waniliowy albo śmietankowy. Myślę, że te dwa smaki bardzo fajnie pasują i myślę, że też dobry by był smak kokosowy. Jakbyście dostali gdzieś budyń, to też by fajnie pasował. Tu rozmieszaliśmy. Tak, żeby nie było grudek. Mieszamy teraz nasz budyń, żeby rozmieszać cukier. Gdy mleko zacznie nam już się prawie gotować, pomieszajmy jeszcze raz porządnie nasz budyń sypki z mlekiem i będziemy wlewać do naszego gotującego się mleka. Musimy zmniejszyć gaz i cały czas mieszając doprowadzamy budyń do zagotowania i mieszamy dotąd, aż budyń nam zrobi się gęsty. Musimy mieszać cały czas, bo inaczej nam się po prostu przypali pod spodem, także zmniejszmy gaz na mały i mieszajmy. Budyń już ugotowałam. Słuchajcie, gotowałam go około 5-6 minut na naprawdę małym ogniu. Chcę, żebyście zobaczyli, jaką ma konsystencję. On musi być gęsty, a mieszać go trzeba po to, żeby on nam się nie przypalił od spodu, więc do samego końca cały czas mieszamy. I teraz ten budyń, żeby on mi szybciej ostygł, ja go po prostu przełożę do innego naczynia. O, jest bardzo gęsty. I taki ma być. O, zaraz tak przełożymy go do metalowej miseczki. Wtedy on w metalowej miseczce szybciej po prostu będzie nam stygł.
rozsypujemy powierzchnię. Budyń mamy przełożony. Weźmy kawałek jakiejś folii spożywczej i przykryjmy go całego, żeby nam się nie zrobił korzuszek. I odstawiamy do wystygnięcia. Za ten czas nasze herbatniki oblejemy czekoladą. Ja tutaj mam tabliczkę gorzkiej czekolady 100 gramów i tabliczkę mlecznej czekolady też 100 gramów. Będę ją rozpuszczać w kąpieli wodnej. Rozpuszczamy naszą czekoladę w kąpieli wodnej. I teraz tak, żeby czekoladę rozpuścić, potrzebujemy troszkę śmietanki słodkiej. I teraz ile potrzebujemy śmietanki? Wszystko zależy od tego, jaką damy czekoladę gorzką, bo gorzka czekolada ma różne procenty. Jest 60% gorzkiej czekolady, 70, 80, a nawet 90 gdzieś widziałam. I wszystko zależy właśnie od tej gorzkiej czekolady. Mleczna czekolada rozpuszcza się bardzo szybko, gorzka troszkę wolniej i potrzebuje troszkę więcej słodkiej śmietanki. Zaczynamy od tego, że jeżeli daliśmy 100 g gorzkiej czekolady i 100 g mlecznej czekolady, dajmy 5 łyżek słodkiej śmietanki. Może być to 12, może być to 18. Ja po prostu, jak zaczęło się rozpuszczać, dolewałam po troszeczkę śmietanki, żeby mieć taką konsystencję. Nie za rzadka, taka gęstej śmietany. I ja dolewałam śmietanę 12%, o tutaj jesteście, tak, 12% tłuszczu, śmietanka słodka. Tak. I teraz tą czekoladą będziemy polewać nasze herbatniki. Uważajcie, żeby się Wam nie poprzesuwały. Czekolada je bardzo fajnie połączy. Herbatniki wysmarowałam. Zostało troszkę tutaj czekolady, więc tą czekoladę zostawię do przystrojenia naszego ciasta. Budyń nam już ostygł. Jest, widzicie, jest bardzo gęsty. Jest taki gęsty, że można go kroić nożem. Próbowałam, mój budyń jest w sam raz słodki. Gdyby był za mało słodki, to teraz tutaj mam 200 gramów masła, zwykłego masła, bez margaryny, masło. Gdybyście okazało się, że budyń jest za mało słodki, tutaj dosypujecie sobie z cukru drobnego albo cukru pudru i po prostu ucieracie. Ja będę miksować mikserem masło na prawie do białości i wtedy małymi porcjami będę dokładać nasz budyń. Mam tu 200 gramów masła. Gdybym potrzebowała tą masę do szprycownicy, żeby po prostu coś przystroić, to wolałabym dać połowę masła, a połowę margaryny, żeby ta masa nie była aż tak bardzo twarda po zamrożeniu. Ale ja będę potrzebować do ciasta, tutaj widzicie, nasza czekolada już fajnie zastygła. Na tą, co zostało nam czekoladę, to ja już sobie w kąpieli wodnej rozpuszczam, bo będziemy stroić ciasto. A ta tutaj fajnie zastygła i tworzy nam cput. Dobra, także ja biorę się za ucieranie. I będę dodawać po trochę budyń.
Jeżeli macie robot planetarny, ja mam, ale nie chce mi się wyciągać, to możecie to zrobić robotem planetarnym. Będzie po prostu Wam łatwiej. Wrzucam już przedostatnią porcję budyniu. O, jeszcze zostało nie na raz. I teraz tak, jeżeli robicie to robotem planetarnym, to zagarniajcie tutaj na sam spód miski, dlatego że roboty planetarne często mają to do siebie, że właśnie na środku zostaje po prostu warstwa niewymieszana na samym dnie, więc o tym pamiętajcie. A jeżeli robicie to tak jak ja, to po prostu co jakiś czas zbierajcie krem naokoło i dawajcie do środka. Mój krem już jest gotowy. Próbowałam. Jest pyszny. Naprawdę. Pyszny, bez żadnych grudek. Bez żadnych grudek, bez niczego. Nie wiem, czy mówiłam, a jest to też dość ważne, żeby budyń i masło było w takiej samej temperaturze. To znaczy w temperaturze pokojowej. I teraz wykładam naszą masę. Niecałą, połowę wyłożymy. Połowę masy wyłożyłam, wyrównałam. Na talerzyku ja mam likier waniliowy. Możecie mieć kawowy, pistacjowy, naprawdę jaki tylko byście chcieli. I teraz będziemy maczać biszkopty. Nie maczamy tą stroną, tylko tą wierzchnią. O. Tak. I układamy na cieście. I tak wyklejamy nasze ciasto. Jeżeli nie macie biszkoptów, mogą być też ciasteczka, petitki po prostu. Wtedy pędzelkiem bym po prostu wyłożyła petitki i pędzelkiem delikatnie posmarowała likierem. Jeżeli będą jeść dzieci, to nie dałabym likieru, po prostu posmarowałabym dżemem przykładowo truskawkowym, jakim tam lubicie. Dżemem i też będzie dobrze. Wyszło mi 12 biszkoptów. I nakładam resztę swojego kremu delikatnie. Ja jeszcze przycisnę te biszkopty, o, żeby one trochę weszły, to się nie będą tak przemieszczać nam. Dobra. I wykładamy resztę kremu. Resztę kremu wyłożyłam, wygładziłam i teraz wędruję do lodówki, a my będziemy robić bitą śmietanę. Ciasto już fajnie, patrzcie, masa już fajnie zastygła w lodówce. Odłożę teraz do kulki na bok. I jeżeli lubicie duże śmietany, dacie sobie pół litra śmietany. Ja dam tylko troszeczkę śmietany na wierzch, żeby po prostu udekorować. Mam 200 ml śmietany 30, może być 250 i jeden taki wszystko jedno z jakiej firmy, tu jest na 250 ml, może być 200, po prostu śmietanka będzie troszkę bardziej miała konsystencję sztywną. Taki śmietanex, ale to są z różnych firm, różnie się nazywają do usztywnienia śmietany. Śmietana stała dość długo w lodówce, także jest schłodzona. Wysokie, wąskie naczynie będzie nam się po prostu lepiej ubijać. Tak.
Może być 36, ale to jak dacie 36, to ja bym wtedy, jak jest zimno, nie jest to lato, kiedy robicie, tylko robicie to porą zimową, to nawet bym tego nie dawała. Chyba że jest lato, to wtedy tak. Dobra. I cukier. Cukru dajecie tyle, ile lubicie. Ja tutaj dam cukier puder. Dam jedną płaską łyżeczkę. Mi tyle wystarczy. Tego jeszcze nie daję. O. Zaczynam ubijać. No o, śmietana już zaczyna się ubijać, więc teraz dosypiemy. O. I śmietanę mamy ubitą. Wyłożymy na nasze ciasto. Wygładzimy. Gdybym to ciasto robiła dla kogoś, wyjęłabym z blaszki i bitą śmietaną zrobiłabym też brzegi, ale ponieważ to będzie ciasto domowe, to nie będę tego po prostu robić. I jak zrobimy śmietanę, słuchajcie, dekorujemy. Dekorujemy jak naprawdę, jak tylko tam Was fantazja poniesie, jak macie ochotę, możecie dać dzieciom też. Bardzo fajna zabawa. Ja dam tą czekoladę, która mi została. Udekoruję czekoladą. I myślę, że to by było najfajniejsze. I praktycznie ciasto mamy gotowe. O. Na chwilkę do lodówki. W zimne miejsce. Tak. Moja czekolada, ta co została. Gdyby czekolada Wam się nie chciała rozpuścić, to po prostu dodajecie troszeczkę zimnej śmietanki słodkiej. Tej, co żeśmy podawali na samym początku. I wymieszać 2-3 łyżki śmietanki i wymieszać i trzymać w kąpieli wodnej. I na pewno się rozpuści. Nie dajemy, gdybyście tu chcieli, ja jeszcze trochę poczekam, bo to jest za gorące. I mi się rozpuści śmietana. Czekolada już mi na tyle przystygła, że ona dalej jest taka płynna, ale już nie jest gorąca. Odcinamy róg. O. Dobra. I będziemy dekorować. Słuchajcie, i skończone. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!